Cześć! Dzisiaj pierwsza dziesiątka koktajlówek w tą zimną, październikową niedzielę. Najlepsze koktajlówki, które koktajlówki mnie totalnie zaskoczyły. No i dwie dodatkowe odmiany, które nie zmieściły się w pierwszej dziesiątce, ale zasługują na takie małe wyróżnienie. Zapraszam na film. No i zaczniemy od tych wyróżnień. Pierwszym wyróżnieniem będzie Micro Dwarf, czyli miniaturowy karzełek Wilma. Tam za mną jeszcze stoją. Wilma zasługuje na wyróżnienie za to, że plonuje, tak jakby nie kończy plonowania po jednym razie, ale zbieramy owoce i plonuje znowu i gdzieś tak w sierpniu robi się bardzo, bardzo słodka. Na początku nie jest zbyt słodka, ale jak zostawimy te pomidorki na krzaku, to jest naprawdę pyszna. Skórkę ma troszkę taką twardawą, ale ten pomidor, jako że jest malutki, taki malutki, możemy sobie zabrać do domu na zimę, poobcinać te suche liście, usunąć owoce i ona po prostu będzie kontynuować cały rok, a nawet 3 lata podobno. Także jest to fajny pomidorek, jeżeli chcemy mieć smak pomidora w zimie, jeżeli zapewnimy światło, na przykład jakieś lampy, to ten pomidorek zasługuje na wyróżnienie. Następnym pomidorkiem, który nie zmieścił się w pierwszej dziesiątce, jest Marchanfie, a to dlatego, że ma piękny wygląd, jest fioletową, taką fajną, antocyjaninową gruszeczką. Nie zmieścił się w pierwszej dziesiątce, dlatego że przez długi czas nie miał dobrego smaku. Dopiero jak się zrobiło gorąco w sierpniu, po długim czasie, po długim wiszeniu na krzaku zrobił się słodki i smakował dobrze, ale w momencie, kiedy już nie było słońca, nie było ciepła, to po prostu już tak nie smakował. Jest to pomidorek samokończący, rośnie gdzieś tak do 1,40 m, no i po prostu przestaje wypuszczać wilki i sobie tak po prostu jest zakończony i te gruszeczki sobie tam wiszą. No i po prostu jest fajny do dekoracji. Zaniosłam pomidorki koktajlowe do pracy i były tam różne pomidory, pyszne, sangoldy, pomarańczowe, czerwone pomidorki koktajlowe, ale wszyscy sięgali właśnie po ten Marchanfie dlatego, że wyglądał tak ładnie i dlatego znajduje się na miejscu 11, czyli drugie takie wyróżnienie. A teraz przechodzimy do pierwszej dziesiątki. Postawiłam sobie tutaj dekorację, żebyście mieli na co patrzeć, bo już tak nie wygląda ładnie jak latem. Wszystko jest zakończone, były przymrozki i wszystko się tak zrobiło brązowe i brzydkie. Ok, miejsce 10. Sungold Select. Jak może wiecie, przez cały sezon robiłam porównania Sungoldów. Miałam 3 Sungoldy i 1 Ambrosię Gold, więc Sungold Select ten pierwszy jest na miejscu 10, a Sungold Select 2 jest na miejscu 9. Mam też mieszańca Sungold F1, który znajduje się troszkę wyżej szczytu. No i porównywałam, także możecie się cofnąć w filmikach i zobaczyć dokładnie, który Sungold jak smakował, ale generalnie Sungold Select miał twardą skórkę, nie smakował dokładnie tak samo jak Sungold F1, miał konsystencję, która była całkiem inna i dlatego znajduje się na miejscu 10. Także jeżeli chodzi o koniec sezonu, to Sungold Select nie jest taki plenny i nie wytrzymuje aż tak długo jak Sungold F1. Sungold F1 jeszcze mam, jeszcze pomidorki na nim wiszą, także jak idę na działkę, to pojedyncze pomidorki jeszcze zbieram, także nie jest to samo, jest podobne w smaku, ale totalnie nie to samo. Tak samo miejsce 9, Sungold Select 2 jest troszkę lepszy od Sungold Select, jako że to jest pomidorek, który został stworzony pewnie później, jako że ma 2. Ma trochę lepszy smak, ale nie dorównuje plennością Sungoldowi F1. Skórka jest twarda w obydwu tych selektach, w odróżnieniu od F1.
Także to mogę powiedzieć, ale jeżeli nie macie Sungolda F1, no to będzie to dobre zastępstwo, jako że znalazły się w mojej pierwszej dziesiątce. Muszę zaznaczyć, że miałam 18 odmian koktajlówek w tym roku, także prawie tyle samo z nich nie znalazło się w pierwszej dziesiątce, co się znalazło. Miejsce 8. Ambrosia Gold. Ambrosia Gold także porównywalna do Sungolda, ale bardziej pomarańczowa. Ona rośnie tak trochę dziwnie. Te późne owoce już są bardzo malutkie. Pierwsze owoce nie są takie słodkie. W połowie sezonu smakuje bardzo dobrze, bardzo słodko, ale ma taki pokrój jakiś inny, bardziej krzaczasty, bardziej rozgałęziony i dużo owocków, które się nie wykształcają prawidłowo, tylko są takie malutkie, ale jeżeli nie macie Sungolda F1, no to może to być dobre zastępstwo. Miejsce 7. Pomidorek Sunbelle. Bardzo stara odmiana, gdzieś tam z XIX wieku. Żółty pomidorek w kształcie gruszeczki. Konsystencja winogrona. Nie jest super bardzo słodki, ale jest słodki i ma taką fajną, gładziutką konsystencję. Rośnie dobrze, nie choruje. Ciągle jeszcze te pomidorki mam, także długo wytrzymuje w sezonie, dlatego znalazł się tak wysoko na mojej liście. Jest na miejscu 7. Na miejscu 6. Multiflora Lufischweiss, pochodzący z Belgii, nazwany na cześć Luca Fichon. Pomidorek Lufischweiss. Na początku nie smakował mi dobrze, był taki żółty, ale w środku gdzieś sezonu zrobił się bardziej czerwony i zaczął smakować bardzo pysznie i bardzo często po niego właśnie sięgałam, tak samo jak po Sungoldy, także pomidorek jest na miejscu 6. Ale jako że to jest multiflora, więc miał różne piętra tych wielkich gron, to pierwsze grono całe się wykształciło i to wszystko. Drugie grono nie wykształciło się, nie miało czasu. Być może, że w innym klimacie, cieplejszym niż mój, ten pomidorek by wykształcił więcej gron, ale w moim chłodnym klimacie niestety zakończył na jednym. Ale jako że musimy próbować odmiany przez kilka sezonów, być może w innym miejscu posadzony albo przy innej pogodzie latem, być może by było inaczej, ale smak jest naprawdę dobry i na pewno Wam w Polsce będzie lepiej smakował niż mi tutaj w Anglii. Pomidorek na miejscu 5. to Suncherry Premium F1. I pokazywałam Wam ten pomidorek na samym początku sezonu, gdzieś tak w lipcu i nawet próbowałam i mi w ogóle nie smakował. Wykształcił pierwsze grono, które było ogromne, takie miało więcej odnóg i wyglądało jak grono winogrona. Ale w środku sezonu ten pomidorek zaczął smakować naprawdę pysznie. Jest to czerwona koktajlówka, z tym, że jak było naprawdę gorąco i słonecznie, to zaczął bardzo szybko przejrzewać i nawet już na krzaku robił się taki miękki i przejrzały i to jest właśnie jego wada. Ale 2 dni temu przywiozłam garść tych koktajlówek, które gdzieś tam pod sufitem jeszcze mi plonują. Także jest to dobra, odporna odmiana, nie choruje i długo wytrzymuje. Także polecam Suncherry Premium F1, który jest na miejscu 5. w moim rankingu. Miejsce 4. Rapunzel F1. Jest to koktajlówka z długimi gronami, tak jak warkocze. I w jednym z moich pierwszych filmików tego lata określiłam go jako najlepiej smakujący pomidor, ale ten smak później w sezonie się pogorszył. Także smakował jak eksplozja w ustach na początku sezonu, ale później już tak nie smakował. Nie wiem, dlaczego tak jest i później być może było za sucho, być może nie miał wystarczająco składników odżywczych, ale jeszcze ciągle jest, ale te pomidorki są takie Czyli tak jakby został zdetronizowany jako najlepszy pomidor, jaki w życiu jadłam i najlepsza koktajlówka, bo jest na miejscu 4. Ale ciągle ją polecam, ciągle jeszcze muszę go wypróbować, przetestować w innych miejscach, także nie kierujcie się
moją opinią. Spróbujcie, jeżeli macie dostęp do tej odmiany. Ja ją kupiłam na wyprzedażach, gdzieś tam online, w jakimś sklepie internetowym za małe pieniądze, dlatego ją wypróbowałam. Pierwsza trójka. Na miejscu trzecim jest pomidorek mega groniasty czerwony, czyli Kozula 14. Na pewno ją znacie, na pewno ją lubicie. Jest to multiflora, czyli ma wielkie grona z dużą ilością takich małych, chrupkich pomidorków. One są słodkie, są bardzo fajne, bardzo często po nie sięgałam, bardzo je lubiłam za inną konsystencję, nie przejrzewa, nie robi się taki kapciasty, cały czas jest taki twardawy, chrupki, skórka jest cienka, jest super, super, naprawdę super pomidorek, do tego znalazł się na miejscu trzecim. A teraz miejsce drugie, zasłużone przez wiele lat, pomidor Sungold F1. Oczywiście to jest klasyka. Sungold F1 jest bardzo słodkim pomidorem, ale jest to taka jakby jednostronna słodycz. Jest super, super słodki, może z odrobiną kwasowości, ale przede wszystkim jest to słodycz. Odmiana odporna jako mieszaniec, rośnie nawet jak nie ma dużych mrozów, to do listopada i grudnia. W tym momencie jeszcze cały czas jest u mnie pod folią. Cały czas powoli plonuje. Oczywiście możemy zebrać niedojrzałe pomidorki i one dojrzeją w domu. Także Sungold F1 jest na miejscu drugim. A teraz, proszę Państwa, zaskoczenie roku. Pomidor, który umieściłam na miejscu pierwszym i jest to pomidorek koktajlowy Maglia Rosa. Tak się pisze, Maglia Rosa. W Anglii ludzie by powiedzieli Maglia Rosa, bo tutaj to G nie jest tak wymawiane, ale nazwa jest włoska, więc możecie sprawdzić, jak Włosi to wymawiają. Ja jeszcze nie sprawdziłam, ale to jest totalne zaskoczenie w tym roku. Pomidorek mam tutaj w pojemniku, pokazywałam go w poprzednich filmikach i po prostu plonuje tak późno, bo jest na zewnątrz, nie jest pod folią. I późno go też posiałam, że po prostu nie wiedziałam, jak smakuje. Dopiero gdzieś pod koniec września zaczęłam je zrywać i zaczęłam je jeść. I Boże, jest taki pyszny, słodko-kwaśny, ale to jest perfekcyjny balans słodkości i kwaśności i po prostu silny, silny smak. Malutkie pomidorki w kształcie śliweczki, wydłużone, różowe. W ogóle ta odmiana została nazwana na cześć teamu kolarskiego, który miał te różowe koszulki. I po prostu no jest przepyszny. Wiem, że na pewno przynajmniej jedna osoba, która mnie ogląda, też lubi tą odmianę, bo korespondowałam. Pozdrawiam. I to jest mój totalny numer jeden. Przebija nawet Sungolda, przebija wszystko. Jest po prostu tak silny smak. Jeżeli lubicie pomidora o takim treściwym, silnym, pysznym smaku, to to jest to. Tylko żałuję, że są takie malutkie i że po prostu nie zdążą tutaj dojrzeć, ale nawet jak nie jest w pełni dojrzały, to ciągle ma ten sam smak, a potem jak go położycie gdzieś w kuchni i poleży troszeczkę i nabierze takiego ciemniejszego koloru, to jest po prostu boski. Także serdecznie polecam ten pomidorek. Ja na pewno go powtórzę i może nawet go posadzę pod folią, żeby porównać, czy będzie taki sam smak, bo czasami u mnie tutaj na zewnątrz pomidory przechodzą jakby większy stres i nabierają lepszego smaku. Także zobaczę, czy to będzie to samo pod folią w przyszłym roku. Ten pomidorek jest samokończący, nie jest wysoki, gdzieś tak maksymalnie do 1,20 m, także musicie go podeprzeć porządnie, ale naprawdę jest tego warty, żeby go uprawiać, nawet jak nie jest pomidorkiem wysokim, także polecam. I to jest prawdopodobnie koniec już tegorocznych pomidorów. Pomidory już usunęłam z pierwszego tunelu, prawie wszystkie. Z drugiego usunę może dzisiaj albo w przyszłym tygodniu. Także ten rok uważam za bardzo, bardzo udany pod względem pomidorów. Dajcie znać, które pomidorki koktajlowe były waszymi ulubionymi. Pozdrawiam, cześć, pa pa.